Ładny kwiatek, prawda? Jest ładny, bo jest nowy, świeżo co kupiony. Wszystkie inne kwiatki, które mi się opiekują od lat, przeważnie mają jedną cechę, umierają. I to dosyć szybko. Mam problem z tym, żeby sobie z nimi poradzić. I dzisiaj mam dla Was rozwiązanie, które mi mocno pomogło, może Wam również. Musi być smart oczywiście, bo to jest Smart Me, czyli monitor do roślin. Jak się sprawuje, o co w nim chodzi? Wszystko w dzisiejszej recenzji. To czym jest monitor roślin? Jak sama nazwa wskazuje, monitoruje rośliny, a konkretnie ich parametry życiowe, 4 kluczowe elementy. Wilgotność, natężenie światła, żyzność gleby oraz temperaturę. Sterowanie tymi 4 aspektami powinno sprawić, że nasza roślina, kwiatek czy cokolwiek innego będziemy chcieli monitorować, powinno przeżyć kolejny sezon, 2, 3, czy ile tam będzie potrzebować. Jeśli chodzi o technologię, w jakiej on jest wykonany, to mamy tutaj do czynienia ze standardem, za którym dosyć średnio przebadam, czyli Bluetooth. BLE 4.1 może się sparować z bramką BLE, jeżeli taką macie, na przykład Michab V3. Możecie zobaczyć w jednym z naszych filmów, albo lampy Philipsa, więc jesteśmy w stanie sterować nim także nie będąc w jego pobliżu, aczkolwiek sam zakres Bluetootha według specyfikacji 10 metrów, w rzeczywistości 3 a 5 to jest maks, żeby być w stanie dostać wszystkie elementy i informacje danej rośliny. Istotne jest wiedzieć, z jaką rośliną mamy do czynienia. Ja ogrodnikiem nie jestem, mam jakieś pojęcie o podstawowych kwiatkach czy roślinach, no ale to tyle, szaleństwa nie ma. Na szczęście w tym monitorze mamy do czynienia z bazą ponad 6000 roślin, co pozwala nam sądzić, że większość tych roślin i kwiatów, które macie w domach, powinna się w nim znajdować. A po co? No cóż, każda roślina ma trochę inne parametry, które są dla niej optymalne i dostosowanie ich zwiększa, no cóż, szansę jej przeżycia. Przejdziemy teraz do aplikacji MiHome, gdzie możecie sprawdzić wszystkie te parametry, które pokazuje nam monitor roślin. To, co widzicie teraz obok mnie, to jest główny panel roślinny, który pokazuje nam te podstawowe parametry. Na czerwono świeci nam się wilgotność, czyli wiemy, że powinniśmy podlać naszą roślinę. Widzę, że tutaj to jest pierwsza rzecz, którą zrobię, jak skończę nagrywać ten film, bo jest dosyć kiepsko. Później mamy żyzność gleby. Tutaj akurat pokazuje 109, mimo że 350 to jest najmniejszy, czyli powinien też pokazywać ją na czerwono. Nie wiem, czy akurat w tym momencie nie pokazuje. Natężenie światła, które jest OK, czyli roślina jest teraz dobrze doświetlona. No i temperatura 29 stopni. Ona jest w pomieszczeniu, więc dlatego może taką temperaturę pokazywać, aczkolwiek powinno to być w okolicach bardziej 25, 26. Czasami te kilka stopni widzę, że ten czujnik temperatury się myli. Ale najfajniejsza rzecz teraz. Wchodzimy sobie w ustawienia i tak jak przy każdym innym urządzeniu Xiaomi, to powinien być koniec. A tutaj drzwi od Narni, wchodzimy w Device Settings i proszę. Po prostu inny świat, kolejne rzeczy, które możemy sprawdzać w naszych roślinach, czyli ustawienia rośliny. To bardzo lubię. OK. Mamy tak, możemy sobie zmienić zdjęcie naszej rośliny, możemy sobie zmienić jej nazwę. Widzimy, ile dni już jest monitorowana i mamy wskazówki, jak powinniśmy sobie nią opiekować. A gdzie ją sobie ustawiamy? Jak wejdziemy sobie w Switch Plant, to w tym miejscu możemy sobie zamieniać rośliny. Czyli monitor może służyć nam do kilku roślin, do kilku kwiatów. Jeżeli bazylia jest już w dobrym stanie, to możemy przejść na przykład do pietruszki i trochę ją podkręcić. W jaki sposób? Klikamy sobie plusa i tutaj wyszukujemy sobie tą roślinę, która nas interesuje. Pamiętamy o tym, że ta cała baza danych działa po nazwach po łacinie. Więc musicie znać nazwę łacińską danej rośliny i ją sobie znaleźć. Kolejne rzeczy, ustawienia parametrów. Jeżeli stwierdzicie, że 5% to jednak jest OK i nie chcecie, żeby aplikacja Was informowała o tym, że jest zbyt niski, no to tutaj możecie sobie sterować tymi parametrami. Growth Report, czyli typowa statystyka, gdzie sprawdzicie, jak dana roślina w przeciągu ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca sobie radziła, jakie było właśnie na przykład żyzność gleby, albo jak to wyglądało ze światłem. Dalej mamy nasz dzienniczek rośliny. Ja osobiście tego za bardzo nie robię. To nie są moje zdjęcia. Od razu mówię, nie, to są jakieś defaultowe, nie znam
Nie znam tego i teraz pierwszy raz mi się to pojawiło. Ale w każdym razie w tym miejscu możemy sobie wypisać, co robiliśmy z daną rośliną danego dnia, zrobić jej zdjęcia, na przykład jeżeli zobaczymy, że wypuści kwiaty albo na przykład będzie kolejna mała roślinka, to możemy sobie tutaj wszystko to wypisywać. Poza tym mamy jeszcze notyfikacje, aczkolwiek tutaj widzę, że jest pusto. No i Flower Care Community, czyli społeczność. Więc jeżeli chodzi o aplikację, to gigantycznie dużo informacji i aktualnych, i statystycznych. Naprawdę jest tego bardzo dużo i bardzo fajnie można się pobawić. Jedyny minus, o którym mówiłem wcześniej, czyli Bluetooth, więc różnie to bywa z połączeniem. Czasami trzeba sparować urządzenie kilkukrotnie, żeby zadziałało, ale jak już się połapie, to będzie ok. To teraz podsumujmy. Czy warto jest mieć takie urządzenie? Jeżeli nie jesteśmy ogrodnikami, a chcemy, żeby nasze rośliny mimo wszystko trochę dłużej przeżyły, to tak, nawet nie jedno pewnie, a kilka. Jeżeli chodzi o cenę, 70-80 zł mniej więcej, w zależności w jakiej promocji je dostaniecie. Moim zdaniem to jest po prostu genialny wynalazek. Naprawdę widzę różnicę w tych roślinach, które są u mnie. Po pierwsze żyją, więc to już jest duży plus, a poza tym nawet są jakieś takie bardziej zielone, jakieś takie żwawsze to może złe słowo, ale żywsze, więc naprawdę fajnie. Poza tym lubię sobie na przykład spojrzeć i zobaczyć, że mój kwiatek jest niezbyt dobrze doświetlony, więc wtedy idę i sobie go przesuwam. A że ten film jest kręcony w okresie, kiedy już 5. tydzień siedzimy w domu i nagle z 2 kwiatków mam już cały balkon zielony, bo czymś trzeba się opiekować, to naprawdę wszystkim ogrodnikom domowym, mieszkaniowym szczerze polecam. Bardzo fajna rzecz, żeby się zaopatrzyć i super, że możemy ją właśnie zintegrować z Mi Home'em. O dziwo możemy je także zintegrować z Home Assistantem oraz HomeBridge'em, więc tak naprawdę nie licząc tego, że Bluetooth, żadnych wad. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych recenzji, poradników i unboxingów i do zobaczenia następnym razem.